Bardzo precyzyjna intonacja, miękkie, ciepłe brzmienie w każdym rejestrze i w każdej dynamice. Ten instrument cały czas brzmi szeroko i ciepło. Szymon, jesteś szczęśliwym użytkownikiem i posiadaczem klarnetu Bakun Seria Q. Powiedz, co skłoniło Cię w ogóle do poszukiwań nowego instrumentu i dlaczego Twój wybór skierował się właśnie w stronę kanadyjskiego producenta? To jest prawda, jestem szczęśliwym użytkownikiem tego instrumentu od dokładnie tygodnia. Dlaczego Bakun? To jest pytanie, na które mógłbym odpowiadać bardzo, bardzo długo, natomiast to jest instrument. Ja od jakiegoś czasu rozglądałem się już za instrumentami, za wymianą mojego klarnetu, bo ten, który mam, to jest bardzo stary instrument i cały czas coś się z nim dzieje. Lądował w serwisie, zresztą chciałem pozdrowić kolegów, którzy się nim tutaj właśnie za ten koncept zajmowali, bo oni dbali o to, żeby ten instrument był w stanie, żebym ja był w stanie na nim grać, bo cały czas coś się z nim działo, w związku z czym doszedłem do wniosku, że to jest już pora na wymianę, bo po 50 latach, które ten instrument zaliczył za sobą, no to już jest i w wielu godzinach grania, to już jest moment, kiedy należy rozważyć wymianę. A dlaczego Bakun? Dlatego, że po pierwsze urzekło mnie brzmienie, aplikatura, mechanika i przede wszystkim wyrównanie barwy. To jest tak wyrównany instrument, że zwracają na to uwagę nawet ludzie, którzy nie są klarnecistami, którzy są klawiszowcami, gitarzystami i to jest coś, co się bardzo rzuca od razu w uszy, że to jest piękne, wyrównane brzmienie, że ten instrument doskonale stroi, ja nie muszę na nim tak ciężko pracować jak na poprzednich egzemplarzach, które miałem, a było tego kilkanaście różnych instrumentów. Nie mówiąc już o wygodnej i bardzo responsywnej mechanice, to jest ogromna zaleta, bo mam wrażenie, że to jest chyba pierwszy instrument, który został zaprojektowany przez klarnecistę dla klarnecisty, który jest tak zaprojektowany, że jest bardzo ergonomiczny, wszystkie klapy są w takich odległościach i mają taki profil, że palce naturalnie się na nich układają. To jest kluczowe, bo niektóre partie, które gram, szczególnie jako członek sekcji dętej w musicalu, one są napisane w karkołomnych tonacjach, a to jest bardzo ważne, żeby mieć to wsparcie, żeby nie musieć się ślizgać po tych klapach i żeby nie było ryzyka wyjdzie, nie wyjdzie. Tutaj jest zdecydowanie w stronę wyjdzie. Świetnie. Czyli w Twojej codziennej pracy, bo pracujesz też w teatrze muzycznym, Nie w jednym, w wielu. możesz powiedzieć, że to jest taki solidny przyjaciel w tej ciężkiej, codziennej pracy i z tego grania płynie duża satysfakcja, tak? Tak, to na pewno, dlatego że w tej chwili to mówię to dosłownie na świeżo w trakcie grania musicalu Jesus Christ Superstar, który robimy w Teatrze Muzycznym w Toruniu. I tak naprawdę tamten instrument przeszedł swój chrzest bojowy. Tam zresztą też nasz kierownik muzyczny zwrócił uwagę i ja mu nie powiedziałem o tym, ale w miejscu, gdzie ten klarnet wychodzi rzeczywiście na wierzch w partii solowej, usłyszałem zaraz po próbie, co zmieniłeś. No to mówię, jeżeli zauważają to ludzie, którzy nie są klarnecistami, tylko są jakby spoza specjalności dętej, to znaczy, że coś jest na rzeczy. Ja zagrałem na tym instrumencie 5 spektakli, właściwie dzień w dzień pod rząd, zmieniając je oprócz tego miałem jeszcze parę innych koncertów do zagrania w trakcie. I to jest instrument, który jest totalnie uniwersalny. On się świetnie odnajduje w każdej stylistyce, a jak wiadomo, choćby na przykładzie Jesus Christ Superstar mamy tam totalny muzyczny punch, bo są i numery swingowe, jest granie hipisowskiego funku z lat 70., są numery ciężko rockowe i wszędzie ten klarnet właściwie jest. W tym musicalu jest 60% na klarnecie napisane, jak nie lepiej. Więc tu naprawdę trzeba instrumentu, który będzie się wklejał i w sekcję dętą, i w sytuację
solistyczną. Miałem też szansę zagrać na nim musical producenci w Teatrze Baduszkowej w Gdyni, gdzie podobna jest sytuacja. Od swingu przez amerykański showtime, aż do stylizacji na niemiecką muzykę rozrywkową lat 30., czyli powiedzmy muzykę weimarską lat 30., tak bym to określił. I tak samo w tej sytuacji ten instrument świetnie sobie daje radę. Super, czyli możesz powiedzieć, że fakt, iż Q-Seria jest bardzo przemyślanym instrumentem, Tak. również technologicznie pomaga Ci w pracy. Tak. A powiedz z punktu widzenia jakby opieki serwisowej, czy to również jest istotny element dla Ciebie jako dla aktywnego muzyka? To jest kluczowe, to nawet nie będę mówił nic innego, bo nieraz było tak, że znalazłem się w jakichś ciężkich opałach, zresztą miałem taką przygodę z moim klarnetem basowym, chyba to było w listopadzie, gdzie w ręku złamała mi się klapa. I to na próbie generalnej do spektaklu i chłopaki w serwisie dosłownie rzucili wszystko i przybiegli z ratunkiem. No, nie każdy superbohater nosi pelerynę, nie? Tak. Dzięki temu ja byłem w stanie zagrać ten spektakl, bo inaczej byłaby katastrofa. Jeżeli miałbyś opisać w 3-4 zdaniach takie największe przymioty, które Ty jako artysta możesz uzyskać, korzystając właśnie z tych instrumentów. Miękkie, ciepłe brzmienie w każdym rejestrze i w każdej dynamice. To jest chyba kluczowa sytuacja, bo nieważne, czy gramy to piano, czy gramy forte. Nawet w tym dosyć dużym wachlarzu dynamicznym ten instrument cały czas brzmi szeroko i ciepło, nie jest skrzypliwy, nie jest piskliwy. Bardzo precyzyjna intonacja. Musiałem się nauczyć pewnych rzeczy intonacyjnych w porównaniu do moich poprzednich klarnetów, które miałem na nowo i musiałem przestać korygować pod poprzednie instrumenty. Tutaj teraz mam swobodę i naturalność, jeśli chodzi o wszystkie rejestry. Plus do tego świetnie wyprofilowana aplikatura, która dużo rzeczy ułatwia, bo są miejsca w tych musicalach, tak jak mówiłem wcześniej, gdzie naprawdę wymagają woltyżerki technicznej. A tutaj to jest naprawdę dużo. Staje się to proste. Tak. Też odnośnie konstrukcji tego instrumentu, na pewno zauważyliście wszyscy, że Bakun seria Q, czy seria teraz nowy, Essence czy Lumière posiadają Tego też testowałem, to są wspaniałe specyficzne ułożenie tych klap. Czy to również w pracy jest dla Ciebie pomocne, że powiedzmy ta woda, która potencjalnie mogłaby się zebrać dzięki temu rozwiązaniu technicznemu dość unikatowemu. Ciekawe jest to, że o tym mówisz, bo prawdę mówiąc ja nawet nie zwróciłem uwagi na to, że ta woda mogłaby się zbierać. A faktycznie, szczególnie na tym dźwięku B, to nie jest pytanie czy, tylko kiedy ona podejdzie i rzeczywiście jak teraz sobie o tym myślę, to przy graniu tych spektakli to się rzeczywiście nie zdarzyło. To jest, nie pomyślałem, że to jest dzięki temu, ale widocznie jest to skuteczne rozwiązanie. Tak. Szymon, co możemy powiedzieć? No, z naszej strony bardzo się cieszymy, że dołączasz do rodziny artystów Bakun, Ja też że jesteś z nami w ZM Koncept w Bydgoszczy. Dla przyszłych chętnych, czy również po prostu dla klarnetistów, przyjdźcie do nas, wpadnijcie. Mamy bardzo szeroki wybór instrumentów i z chęcią doradzimy również pod kątem doboru odpowiednich komponentów, doboru modelu. Bakun to jest projekt, który jest zwłaszcza bliski nam, dlatego że wszyscy jesteśmy muzykami. Ponadto on daje bardzo szeroki wachlarz od muzyki klasycznej poprzez muzykę rozrywkową, aż do instrumentu, którego szukamy, jeżeli chodzi o proces edukacji. To też, ale ja to powinienem o tym powiedzieć na początku, ale jakby moje zainteresowanie Bakunem w ogóle wzięło się stąd, że mój mistrz nad mistrzem, największy na świecie żyjący klarnecista Eddie Daniels też gra na Bakunie. Nie pamiętam dokładnie na jakim modelu, zdaje się, że na Lumière, ale ja potrzebowałem instrumentu, który daje trochę większy wachlarz kolorystyczny i ten Q się doskonale z tego wywiązuje, bo za pomocą doboru ustników, a proszę mi uwierzyć, ja tych ustników mam naprawdę całą kolekcję,
mogę wyczarować z niego różne kolory w zależności od tego, do czego go potrzebuję. Czy potrzebuję do grania standardów, czy potrzebuję go do grania big bandowego, czy potrzebuję go do musicalu. Zawsze jestem w stanie z tego instrumentu wyciągnąć ten kolor, który aktualnie jest mi teraz potrzebny. Świetnie. Szymon, życzymy Ci wszystkiego najlepszego Dzięki. na nowej drodze życia. Bardzo miło było Ciebie gościć i na pewno będą kolejne spotkania i kolejne jakieś pewnością. owocne refleksje. Także all the best. Dziękuję.